Tak. Hejka. Kupiliśmy 400-letni dom w Hiszpanii. Tak. Tak głosi plotka, mam nadzieję, że to prawda. Tak, nie mamy żadnego doświadczenia w budowlance, poza wybudowaniem naszego vana. Więc będzie się działo. Tak, ale chcemy to wszystko udokumentować i pokazać, jak taka budowa domu na północy Hiszpanii wygląda. I co w tym domu znajdziemy oczywiście. Tak, więc chodźcie na tour, pokażemy wam go, jak wygląda teraz. No to zacznijmy od tej części, powiedzmy, że garażowej. Co prawda tutaj samochodem nie będziemy wjeżdżać, no ale tutaj będziemy trzymać, powiedzmy, że swoje narzędzia, czy na przykład deski snowboardowe, bo pomimo tego, że jesteśmy na północy Hiszpanii, jesteśmy przy oceanie, to mamy też góry i mamy śnieg, więc chcemy tutaj to zagospodarować jako, powiedzmy, że pomieszczenie techniczne, może kiedyś też i ciemnia arka, żeby mógł tutaj sobie zdjęcia wywoływać. Czyli warsztat. Czyli warsztat, dokładnie. A kiedyś to była, powiedzmy, że obora. Ludzie trzymali tutaj zwierzęta. Więc jest tutaj syf, ale kiedyś to zagospodarujemy na coś fajniejszego. Dobra, idziemy dalej. To teraz idziemy do tej, powiedzmy, że naszej mieszkalnej części. Tu mamy nasz schowek, który przez pierwsze miesiące naszego mieszkania tutaj będzie naszą kuchnią i wszystkim. A później docelowo będziemy tu trzymać deski surfingowe, jakieś takie rzeczy pierwszego jej potrzeby. Docelowo chcemy tutaj postawić na razie szafki techniczne, Magazynowe. takie magazynowe i będziemy mieć sobie tutaj kuchnię, tu będą jakieś nasze narzędzie, tu już jest na przykład młot dla mnie kupiony, więc... Nie zrób sobie krzywdy. Więc to jest taki nasz pokój tymczasowy. A to jest hit, słuchajcie, jak podpisywaliśmy akt notarialny, to dostałam taki klucz do domu. To jest autentycznie klucz do naszego domu. Tadek też jest pierwszy raz, więc jest też tak samo pewnie zaciekawiony. Dobra. To zapraszamy. To zabrzmiało dziwnie. Tak, ale kocham te drzwi i nie będziemy ich na pewno wymieniać, bo patrzcie na to. O! To są takie stare, klasyczne drzwi, gdzie jak się nazywa? Mojżesz? Mesjasz? Judasz. Judasz. Okno Judasza, Kasiu. Judasz jest taki duży. No. Dobra, chodźcie. Tutaj mamy małą łazienkę, tylko z toaletą. Kiedyś to chyba była też i pralnia albo coś, ale mega podoba mi się to lustryko. Lastryko. Więc na bank to zostawimy i wyczyścimy i zostawimy. A tutaj mamy dalszą część, tylko tu trzeba już naprawdę zacząć uważać, bo właśnie widzę, że nam pajęczyna zleciała. Tu mamy pokój, w którym kiedyś będzie moja pracownia dywanowa. Tu mamy przyłączenie w ogóle wody, więc jak nam przyjdzie hydraulik włączyć tą wodę, bo nie mamy wody ani prądu, to też tutaj będzie cała skrzynka do wody. No i jeszcze trochę nie mamy pomysłu na ten pokój. Ten dom jest naprawdę mega duży. Tu mamy pokój Harry'ego Pottera. Albo tatka, jak będzie niedobry. Tak. I teraz ciekawostka, jak pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć tutaj ten dom, to ja wchodząc po tych schodach poczułam coś w brzuchu i to nie była ciąża, a nie wiedziałam, co to jest i nie mogłam tego określić. I potem jak wróciliśmy do samochodu, to ja mówię do Arek, ja coś poczułam. Ale jeszcze nie wiem czy mi się ten dom podoba, czy nie, o co chodzi. A ja zapytałem, czy jesteś głodna. No i tak to tutaj wygląda, no. Słuchajcie, jesteśmy w salonie. Jak widzicie, ten dom na ten moment wygląda no średnio. I nie wprowadzimy się do niego od razu, natomiast będziemy go sobie pomału remontować. I co? Tu mamy jeden pokój. Docelowo pewnie ta ściana będzie wywalona. I zrobimy tutaj po prostu jedną wielką przestrzeń.
Tak samo i ta ściana będzie wywalona. I tutaj to w ogóle też z tego pokoju nie będzie. I zrobimy tutaj z tego jedną wielką przestrzeń. Chyba ty lubisz mówić. Tej ściany nie będzie. A, tak, no. Dobra, chodźcie teraz do naszej sypialni. To jest w ogóle śmieszne, bo tak naprawdę kupując jeden dom, kupiliśmy 2 domy. Czyli na przykład ten mur, Może ta pokażemy. ściana jest cała kamienna i widzicie, jak ona jest gruba. I tak samo ta ściana, więc ta część, w związku z tym, że nie możemy jej jakoś mocno zmodernizować, będzie po prostu naszą sypialnią. No ale chcemy ją wywalić do góry nogami, czyli pozbywamy się tej ściany, Kolejnej. kolejnej ściany. Tak. I wtedy sobie tutaj otworzymy całą tą przestrzeń, przestawimy sobie okna, kmijcie. Tutaj mamy na ten moment cmentarzysko much, bo trochę się boję tego otwierać, bo tu jest, jak to się, bo to ile tu jest much zabitych, to jest dramat. Otwierać też drugie? Tak. No, To nie jest tak źle. nie jest tak źle. Drugie okno jest gorsze. Natomiast tak, no to jest nasza sypialnia. Jak sobie pootwieramy te wszystkie nasze okiennice. O, tak. O. Tu w ogóle. O. No to robi nam się tutaj bardzo fajna, otwarta przestrzeń. Kasia, otwórz drugie okno. Na pewno. Na Ale to pewno. okno muszę otworzyć, a nie drzwi tarasowe. Widzicie, jak te mchy wypadają. Nie, Wow. to jest obrzydliwe. Jest. Chyba. Co jest mega śmieszne w tym domu, to nasza równa podłoga. A w zasadzie to jej brak. Tak. Bo postawisz tu deskorolkę, to zjedziesz sobie tam do kuchni. Dobra, ale nasza kuchnia to znowu, to wywalamy. Jeszcze trochę nie wiemy, Co wywalamy? ścianę wywalamy. Tę. Jeszcze trochę nie wiemy, co tutaj zrobimy. Jak widzicie, musimy w ogóle sprawdzić, co się dzieje na poddaszu. Bo teoretycznie wszędzie są plamy zalania, ale sprawdzaliśmy już ten dom kilka razy po wielkich ulewach i nigdzie nie ma nic mokrego, więc to mogą być jakieś po prostu stare naleciałości. Mamy stary piec, Na sprzedaż. gdzie no raczej nie będziemy go zatrzymywać. Jest piękny, ale jest trochę zajmuje miejsce, nieużytkowy. Kolejna ciekawostka to w hiszpańskich domach nie ma gazu, w sensie nie ma gazu takiego jak u nas w Polsce dostępnego, więc jak oni mają na przykład kuchenki gazowe, to mają butle gazowe po prostu. I tutaj na przykład taka butla gazowa była. O, tu jest nawet podłączenie do butli gazowej. I oni w ten sposób korzystali z kuchenek. Więc no my pewnie to wszystko zamienimy na płytę. A teraz hit. A teraz tak, tu mamy spiżarnię, a tu mamy łazienkę. Docelowo zamienimy te 2 pokoje, ale mieliśmy taką umowę ze sprzedającymi, że jak będą stąd zabierać swoje rzeczy, to muszą wynieść stąd absolutnie wszystko, bo ten dom był cały zawalony ich gratami. Tak, w opcji cały. Że nawet nie wiedzieliśmy, jak on do końca ten dom wygląda. I właściciele sobie tak bardzo wzięli do serca, że zabrali nawet zlew. Więc, ale mamy tu mały brodzik, toaletę. Docelowo zamienimy to miejscami, czyli tutaj będzie nasza spiżarnia taka kuchenna, a tutaj obok zrobimy po prostu większą łazienkę taką dla gości. No. Może idziemy teraz do tych pająków? Tak. Dobra.
chodźcie na Nasz strych, strych. bo tam straszy. Nie, tam nie straszy, ale tam jest strasznie dużo pajęczyn. Dawaj. Ty chcesz wejść pierwszy, czy ja? Ty wchodzisz, Dobra. bo wszystkie pajęczyny będą na tobie. Kolejna ciekawostka jest a propos właśnie tych ilości rzeczy, jakie tutaj były. To na tym strychu, ten strych był zawalony cały rzeczami. Tak, cały. No i dla nas to było mega ważne, bo gdyby właściciele tego nie sprzątnęli, to prawdopodobnie przez pierwsze 2 tygodnie nasze firmy opierałyby się na tym, żebyśmy sprzątali przestrzeń, która jest tutaj. Pewnie znaleźlibyśmy jakieś fajne prezenty, no skoro ten dom ma tyle lat. Znajdziemy. Ale liczymy na to, że na przykład coś w ścianach znajdziemy, jak na przykład nasz przyjaciel, który remontuje dom 3 wsie obok i znalazł w dziupli, sowa zrobiła sobie dziuplę, a w tej dziupli znalazł naboje i stare pieniądze. Nie, monety. Monety, tak. Więc tak, ja muszę tak iść. Ja wiem, że mam jeszcze 3 metry nad głową prawie, ale ja się tak strasznie boję pająków, że to jest dramat. Ale obróć się troszeczkę. Dziękuję. I co? No i plan jest też taki, że w pierwszej kolejności wyjdziemy tu. I to wszystko rozbierzemy. Znaczy Co? w pierwszej kolejności to posprzątamy te pajęczyny, wszystkie, które tutaj są. A później rozwalimy sufit. A potem rozwalimy tutaj tę podłogę. Co ty chcesz jeszcze rozwalać, Kasiu, w tym domu? No właśnie. Dużo. Kolejna ciekawostka, jaka jest w tym domu, to jest to, że jak w tej części, którą wam jako pierwszą pokazywaliśmy, tam gdzie kiedyś były te zwierzęta, w tej części garażowej, warsztat, to nad warsztatem jest przestrzeń, gdzie w dawnych czasach ludzie trzymali siano. Czyli to była stodoła. Czyli to była stodoła. No i z domu generalnie do tej części nie ma wejścia. Wejście jest tam jedno, od ulicy, ale można tę przestrzeń też zobaczyć stąd. Dlatego mamy tutaj dziurę. Dlatego mamy tutaj dziurę, ale Arek, ty tam musi. Ja już tam nie wejdę. Okej. Ja już się tam za bardzo boję wchodzić. To ja może zacznę i przejmę przez chwilę. To tak, tutaj jest druga kamienna ściana, przez którą się ludzie przebili. I żeby wam pokazać, że muszę zrobić małe Nie wchodź. ninja. Nie wiem, czy widzicie. Chyba nie będzie za bardzo. To jest, musicie mi wierzyć na słowo. To jest bardzo ciemno i to jest stodoła. To jest nasza sypialnia. Więc wracamy. No i co? I przez okno, to jest piękny też widok, ale to pokażemy z rana. Przez okno tutaj, przez ten mały lufcik widać też góry, które mamy za domem. I mamy tam przepiękny widok. Więc kiedyś tutaj którąś z tych przestrzeni dachu zaadoptujemy też po prostu jako taras. I zrobimy sobie piękny taras. Ale co my znajdziemy w tym domu i ile czasu to będzie trwało, to nikt chyba nie wie. Ja wiem. 5 lat. Tak, możecie Oglądać nas przez 5 lat, jeśli chcecie. możecie napisać w komentarzu, jak bardzo szaleni jesteśmy, że Kupiliśmy dom do remontu, nic o tym nie wiemy, a jednak to robimy. w kraju, W którym jeszcze średnio mówimy. dokładnie, w języku, w którym jeszcze nie do końca mówimy. Brzmi ciekawie. Tak. Kasia, skąd my na to weźmiemy kasę? Nie wiem, ale zostawcie suba. Chodź do roboty. No dobra, i teraz co? Ostatni element naszego domu, czyli taras. Taras jest chyba trochę za dużo powiedziane.
Ale nasz balkon i to, co z niego widzimy. Czyli natura, cisza i spokój. Tam mamy koniki, do których chodzimy i które karmimy. Na wprost też mamy koniki, gdzie urodziły się młode, więc to takie cutie. No i generalnie jest tu tak cicho. Muszę coś zrobić, bo mnie aż świeżbi, czyli muszę w końcu użyć łomu. I odkąd kupiliśmy ten dom, marzę o tym. Marzę o tym, żeby rozwalić to. Gotowy? Mhm. Nie, Czemu nie? zawsze są gotowe. Ale jaka śliczna ta belka jest. No. O, wow! Śliczna ta belka. Kaśka, zobacz rękawiczki teraz. Zaczynamy!